Spośród fiordów zachodniej Norwegii wita Was Michał, a ze mną będzie Darek. I kręci tym razem Paweł. Witamy. W sumie to ja powinienem zacząć, że tak powiem, tytułem wstępu, bo dzięki koledze Pawłowi, który aktualnie nagrywa ten odcinek, znalazłem się przez ostatnie 10 lat w Norwegii, myślę spokojnie 30 razy. Zaraziłem tym pięknym krajem przy okazji Michała, który po pierwszej wizycie uznał, że jest tutaj coś niesamowitego. Tak. I mówiąc krótko, mocno skracając, w międzyczasie okazało się, że Norwegowie chowają po garażach bardzo dużo fajnych samochodów, między innymi takich jak ten Mercedes S-klasa. Nie było mi dane uczestniczyć w zakupie tego samochodu fizycznie bezpośrednio. Bo go żona nie puściła. Żona mnie nie puściła, no Tym bo razem. było to w czerwcu tego roku, ale byłaby to moja 6. wizyta w Norwegii w tym roku. Więc nastąpił mały, lekki bunt rodzinny. Jednak finalnie Michał sam podołał zadaniu zakupu tego pięknego samochodu, którego brąz bym określił mianem tego z piosenki Rysia Rynkowskiego. Tak, dziewczyny lubią brąz. Dokładnie. Natomiast co do samego zakupu samochodu, no to szczegóły musi już Wam powiedzieć Michał, bo mnie osobiście przy tym nie było. Znaczy, pewnie będziemy mówić jeszcze wiele razy o tym, co nas tutaj popycha i tak dalej. Człowiek sobie dużo rzeczy relatywizuje i uzasadnia, że musi coś zrobić, bo tak naprawdę chce i sobie szuka powodów. Tych powodów mamy, żeby tu przyjeżdżać dużo. No ale znowu trafił nam się fajny wóz. Znowu ta sama historia. Bardzo popularna buda, że tak powiem kolokwialnie. No ale co można mieć więcej? SK, tak? Te literki w Mercedesie są jak w abecadle, no i ta SK jest gdzieś tam na górze, dosyć wysoko. A czemu te koła tu tak wystają? To potem, to na końcu. Potem to nogi śmierdzą. To się wytnie. No i co? Mamy eskę. Eskę trafiliśmy też gdzieś tam na północ od Oslo. I też przeszła nasze oczekiwania. No ale generalnie już w ogłoszeniu było widać, znowu zareagowaliśmy bardzo szybko. To były tam minuty, jak się pojawiła. I co? No wersja, znowu wersja. Znowu to nie jest taka popularna SK, jakich jest wiele. Mamy tutaj chyba najlepszy motor w Mercedesie, jaki był. Normalnie mamy go w G-klasach, w beczkach. 5-cylindrowy OM 617, ale w wersji turbo diesel, która wychodziła tylko na Stany i tylko na Kanadę. No i z tych dwóch, Stany i Kanada, ten trafił nam się właśnie kanadyjski, czyli z literką A, bodaj QT tłoki. Ze względu na to, że tą turbinę tutaj do niego dołożyli, to ten silnik też, mimo tego, że on dzisiaj słynie z tego, że jest najlepszy, to został jeszcze ulepszony, także najlepsiejszy z najlepsiejszych diesli. No i wiadomo, że silniki diesla Mercedesa, wiadomo co to jest, więc mamy takiego rodzynka. Okazało się, że Kanadyjczyk chyba archiwizował do niego wszystkie dokumenty, bo jest ich dosłownie taka kubka. I dzisiaj, przeglądając te dokumenty, znaleźliśmy, że chyba jednak nasz Kanadyjczyk miał chrapkę na trochę większy motor, bo zapisane markerem w katalogu Mercedesa były jeszcze wyceny 560, tak? 420. I 420. I potem... Jednak obie były droższe około 10 000 dolarów i finalnie tego kupił za 60 000 dolarów. W którym roku, przypomnij? Wydaje mi się, że to był 83 lub 4, przepraszam, 84 rok takiego auto. 60 000 dolarów. No,
Więc tak. Mamy to jest fajne, nie? To jest fajne, jak się zachowa jakaś historia oprócz stanu technicznego auta, który jest znowu tutaj petarda, to mamy stertę dokumentów bardzo fajnych, drukarka igłowa z tamtych lat, drukuje fakturki, drukuje akcje serwisowe, drukuje zlecenia i taką stertę do tego mamy, tej historii. Właścicielem w ogóle był, ja tego nie sprawdziłem, ale ktoś z dalekiej Azji, nie wiem czy to są Chiny czy coś, ale pan Chang kupił sobie taki samochód. No fajnie to wygląda w katalogu, gdzie handlowiec Sprzedający nazywał się, jeśli dobrze pamiętam, Bułkowski, czyli nie, nasz polski Bułkowski buła. to był główny serwisant. A główny serwisant. Nie, ale tam ktoś też miał jakieś słowiańskie korzenie gdzieś tam. Czyli buła brał w tym udział. Brał w tym udział. Nie, chodzi o to, że fajne to jest rzeczywiście, kiedy mamy taki katalog. Gość mu w salonie pokazał katalog, pokazuje mu handlowiec wersje silnikowe, wycenia, to jakieś rabaty mu tam pisze. No, gość zdecydował się wziąć sobie wersję dieslową, która fajnie, że ją wziął, bo no jednak benzynówek mamy sporo, tych nawet topowych 500, 560. W tej chwili znowu zjechało tego ze Stanów do Polski bardzo dużo, a takiego diesla, turbo diesla, no nie mamy wiele. No i szczególnie ten, kiedy wiadomo, jak diesel, no to ma zazwyczaj przebieg jak samolot, a ten ma 148 000 kilometrów. No i te kolorki, znowu kolorki. Lakierniczo on, z tego co pamiętam, jest cały w oryginale. Nie, chyba coś tutaj ma, ale jakieś drobiazgi. No, wygląda w każdym razie jak wygląda super, nie? Wygląda super, no i to wnętrze Palomino, takie toffee, klasa, nie? Naprawdę w tych dwóch kolorkach robi robotę, więc znowu ciekawy Mercedes dla kogoś, jakby ktoś go chciał kupić do swojej kolekcji, na pewno nie będzie miał zwykłej eski, będzie miał auto, które trafiło z Kanady, czyli ma fajne lampy z przodu, jak w wersji EU. Ma licznik w kilometrach, mnie osobiście bardzo drażni licznik w milach. Wiadomo, że jak się nie da mieć auta w wersji europejskiej, no to się nie da, ale jak się da, tak jak w tym przypadku, no to też jest fajna rzecz. No Kanada też klimatem trochę pasuje do Norwegii, więc on też nie jest wygrzany, tak jak w Teksasie. Nie ma jakichś po prostu takich oznak, żeby gdzieś na skórze były, czy na desce rozdzielczej. Tu zero, po prostu środek pachnie, żadnych pęknięć, żadnych jakichś wypłowień. Znowu naprawdę fura w bardzo, bardzo fajnym stanie. Może być na pewno takim uzupełnieniem kolekcji dla kogoś bardzo fajnym. Jak to jeździ, to będziemy jeszcze na pewno mówić i pokazywać. Niekoniecznie ktoś musi być fanem Mercedesa, bo powiem Wam szczerze, że ja osobiście dopiero przez Michała się zaraziłem trochę do tej marki. Wcześniej i dalej jestem miłośnikiem BMW i Volvo, ale przejechałem się tym autem już sporo kilometrów i powiem Wam szczerze, że naprawdę jest to niesamowicie wygodny samochód. Nawet jeśli ktoś nie jest fanem marki, jeśli się przejedzie tym autem, może się zarazić. Jest to bardzo łatwe. Ja to z kolei akurat jestem mocno na Mercedesa zdefiniowany i tutaj znowu nie jestem obiektywny, bo dla mnie, no ja się wychowałem na tym powiedzeniu, że bez gwiazdy nie ma jazdy. Teraz mi się zmienia i teraz się otwieram głównie na francuską starą motoryzację i nie tylko w ogóle na dobre auta, ale dla mnie no ten Merc to jest liga. To jest liga, naprawdę super rzecz. W tym brązowym kolorku wygląda ekstra. Jeszcze mamy tablicę z Ontario. Yours to discover. O, spoko. Naprawdę. Auto robi robotę. Zwłaszcza to poszerzenie kół z przodu. Darek się śmieje z kół, bo rzeczywiście koła ostatnio sprawdziliśmy, że To jest wersja torowa. troszeczkę może nie wystają poza obrys, no ale na pewno ET w tych kołach
Zdaje się te felgi, ja myślałem, że to jest Remotek na początku, jak go zobaczyłem w ogłoszeniu i tak dalej. To są felgi Remoteka, są super parapet, no jakby są, te ranty są zajebiste tutaj, ale to są jakieś felgi NK, które jakby mają ET troszeczkę do tego auta niedopasowane i tył siedzi super, ale z przodu wystaje za szeroko, więc jakby ktoś się chciał zamienić na felgi, które będą fajne, to możemy takie felgi komuś odsprzedać albo zamienić, no bo trzeba czegoś poszukać godnego w ich miejsce, żeby to tak nie wystawało z przodu. No ale fura wygląda trochę gangstersko, naprawdę jest ekstra. Więc co, no zapraszamy, może się znajdzie w tym roku albo wiosną jakiś nowy nabywca dla tego auta. Nam przeszedł przez ręce, zrobiliśmy parę kilometrów tym autem w pięknych widokach. Mamy trochę zdjęć z super widokami nad fiordami, nad wodospadami, bo znowu podróż, znowu przygoda i naprawdę tutaj tak, pamiętam jak znowu wjechałem do Eidfjord, tam super taki ostatni języczek fiordu. Fiordy to te, co to jest woda, to nie są góry, to tak jeszcze jakby ktoś nie wiedział. No i jadły z ręki, tak. No ale też pamiętam właśnie w Eidfjord pogodę, jaka tam była, kolory, fajny prom podpłynął z turystami. No to zostaje w głowie, tak? Zostaje ta podróż w głowie i znowu świetna wycieczka. O tym będziemy jeszcze dużo mówić. Także gdyby ktoś chciał troszeczkę z nami poprzebywać i pouczestniczyć w tym wszystkim, no to pomagamy kupować takie samochody. Nie tylko te, które mamy, które już kupiliśmy i które są na sprzedaż, ale to, co ciekawego możemy gdzieś tutaj wygrzebać komuś w garażu. Możecie sobie sami po te auta przyjechać, sami sprawdzić, sami zdecydować i przy okazji naprawdę spędzić czas w zupełnie innym klimacie, w fajnym anturażu, w fajnych widokach. Taka przygoda, żeby Wam wpleść tutaj przy okazji. Paweł jest świetnym, który stoi za kamerą, jest świetnym organizatorem tego typu wypraw. Jeszcze się nie zdarzyło, żeby to coś, co zaplanował, no nie zostało w głowie. Także te wspomnienia i z tych podróży zostają z nami i później takie auto fajnie się użytkuje, tak? Jak pamiętasz, jak go kupowałeś, którędy jechałeś, no to jest coś fajnego. Będziesz chciał wrócić wtedy, będziesz chciał tutaj wrócić po kolejny. A jeszcze odnośnie tego konkretnego egzemplarza, wydaje mi się, że po tym przynajmniej co nim przejechałem, a lubię jeździć długie trasy, często wakacje do Chorwacji 1300 km nie jest mi obce w jedną noc. Wydaje mi się, że to jest świetna baza, zwłaszcza z tym silnikiem, który jest, zakładam, oszczędny. Ile to może spalić? Niewiele, no pewnie jakaś 7. Gdyby tutaj założyć, chociaż bagażnik tego auta jest spory, ale bagażnik dachowy, dodatkowy, to myślę, że spokojnie na długie eskapady rodzinne, 4 osoby wygodnie, jest to bardzo ciekawa propozycja. O tym. Nie kojarzy mi się, ale cruiser byłby z tego też dobry. Nie, no. Naprawdę kilometry połyka, także to też no, trochę szkoda powiększać tego przebiegu, nie? Bo 140 000, ale w sumie trzeba żyć, trzeba użytkować, nie? Także tak, jakby bagażnik był na dachu, bagażnik z tyłu jest ok, w 4 osoby trudno sobie wyobrazić lepszą podróż, nie? No naprawdę super fura. Dach duży, dużo się na nim zmieści, także no... Konkretna trumna, jakieś rowery na dach. Wyglądałby dobrze. Ale do niego hak też można pewnie dołożyć. Pewnie, że można. No to można z niego zrobić taką wyprawówkę wręcz, bym powiedział. No to trzeba by wrócić te sprężyny dodatkowe, które były tutaj. Taką, zrobić go... No mieliśmy tutaj założone z tyłu, z przodu, przepraszam, jakieś sprężyny zbyt wysokie, nie wiem o co chodzi. I teraz po naszych zabiegach tuningowych trochę siedzi za nisko, ale to jeszcze będziemy przy nim pracować. No, w tym aucie trochę zrobiliśmy, bo oprócz tego, że jest to o czym nie mówiłem, to
ta pasja do Mercedesa jest wymagająca i też nie jesteśmy obojętni wobec stanu tych samochodów, jaki być powinien. Ten był bez przeglądu, miał jakieś tam zastrzeżenia. Tutaj przeglądy w Norwegii są, Bardzo restrykcyjne. no są restrykcyjne, trzeba Jest powiedzieć. chyba około 380 punktów na przeglądzie do sprawdzenia dla diagnosty, co nam No, krajanom się nie mówiąc mieści w krótko, czepili się tego, że była jakaś tam coś z tylnymi wahaczami, no to zostały wymienione. Bardziej rygorystyczne przeglądy są chyba tylko w Szwajcarii, gdzie przy okazji przeglądu jeszcze myją silnik, żeby nie było widać, czy są jakieś wycieki i tak dalej. Z tego, co słyszałem, Bo ty się znasz. bo ja się znam na wszystkim. Zawsze wiem lepiej, jakby co. No nie, no więc pogrzebaliśmy trochę, a że się nie dogadaliśmy, to oprócz tylnego zawieszenia zrobiliśmy trochę przednie i sporo nowego wjechało tutaj do auta. Także taki duży startowy serwis jest zrobiony w nim, ale jeszcze będziemy go na pewno przeglądać, więc ktoś, kto by chciał go kupić, będzie miał auto, no można powiedzieć, zrobione fajnie, prosto do użytkowania, nie? Więc można się już zorientować na to, gdzie by można w pierwsze trasy pojechać tym autem, więc jest ok. Taki czekoladowy jest.